Chyba nic nie trzeba więcej mówić, no nie? Dzień dobry, witam Was w sobotę rano. Chciałem Wam pokazać, bo tak, tu mi się zgrywają jeszcze filmy z wczoraj, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda dzisiaj pogoda w porównaniu do tego, co było wczoraj. I zobaczcie, jest zdecydowanie lepiej. O, kogut pieje, wita mnie o 7 rano. Która jest godzina? 7:18. Ale nie ma chmur. No nie, no chmury są, dobra, ale nie ma mgły przynajmniej. Ale dzisiaj też ma być bardzo ładna pogoda. A ja... Jeszcze jest troszkę syf. Za chwilę robię śniadanie. Pakuję się i myślę, że koło 8, może po 8 już wyjadę. A pierwszy mój cel, a to zostańcie w filmie, to zaraz zobaczycie. I startujemy. Piękna pogoda. 8:12. Ja już ubrany w cały rynsztunek. No i zaraz jedziemy na podbój Słowenii. Wyjechałem około 8 rano, kierując się trasą, którą wcześniej zaplanowałem w stronę jeziora Bled. To mój pierwszy, ale na pewno nie ostatni punkt na dzisiejszej trasie. Pogoda, jak widzicie, na początku dnia nie rozpieszczała, ale z każdym kilometrem i każdą godziną robiło się coraz piękniej. Zresztą sami zobaczycie w filmie. A jeśli ktoś nie widział pierwszego odcinka, to odsyłam Was na mój kanał. No i zachęcam do subskrypcji, bo według statystyk aż 80% osób oglądających nie subskrybuje, a to naprawdę pomaga w rozwoju kanału i sprawia, że filmy mogą trafić do większej ilości osób. Dziękuję, że jesteście i zapraszam do oglądania. Dojechałem nad jezioro Bled. Bardzo popularne miejsce, bardzo turystyczne miejsce. Już przede mną widzicie jezioro. Ale przez to, że jest to popularne miejsce, niestety są korki. O, tam widać ten zamek po prawo. Są korki i trochę się tu wystałem. O, Polacy widzę. Trochę się tu wystałem w mieście. Ale myślę, że podjadę tam gdzieś pod wodę i chyba pójdę na kawę. Wypiję kawę i lecę dalej. No i jestem nad jeziorem Bled. Jedno z najpopularniejszych miejsc w Słowenii. Tu można sobie objechać całe to jezioro dookoła. Ja chyba nie będę jechał, tylko idę na kawę, a później jadę dalej. Jezioro Bled to jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miejsc w Słowenii. Często widoczne jest na pocztówkach, zdjęciach i przewodnikach turystycznych. To malownicze jezioro polodowcowe, otoczone jest górami i lasami, a jego symbolem jest wyspa z kościółkiem, do której można dopłynąć tradycyjną łodzią. Wokół jeziora prowadzi ścieżka spacerowa z pięknymi widokami, a nad całością góruje średniowieczny zamek na skale. Miejsce to jest naprawdę wyjątkowe i przyciąga turystów z całego świata. Ja chwilę pospacerowałem, a potem zatrzymałem się w pobliskiej kawiarni, żeby wypić kawę i złapać oddech przed dalszą drogą. Później ruszyłem w stronę kolejnych punktów na mojej trasie. A propos jeszcze tego miejsca, jeżeli ktoś tu się wybiera motocyklem, to możecie podjechać praktycznie pod samą wodę, pod same jezioro, bo tam są parkingi dla motocyklistów takie specjalne, bezpłatne, przy samym jeziorze. I tak zauważyłem, że to w całej Słowenii tak jest. No jak byłem w Lublianie, to samo. Są takie miejsca parkingowe przeznaczone tylko dla motocykli w samym centrum, bez opłat, także to jest super sprawa. Tak jak widzicie tutaj, kolaż. Jest ich tu mnóstwo na wszystkich drogach, wszędzie jeżdżą rowery. Także jeżeli ktoś lubi jeździć rowerami, to myślę, że Słowenia chyba to jest bardzo popularny kraj. Zresztą ten właściciel mi mówił właśnie, że tu jest bardzo dużo rowerzystów, no i motocyklistów. Oczywiście turystów również. O, znów, widzicie? Znów rowery. O, i sprzeciwka znów rowery. Motocykle i rowery. Patrzcie, jaka tu jest droga. Między drzewami, między dolinami. Dookoła skały. A ja przez tego mojego Tigera to stracę kiedyś prawo jazdy, naprawdę. On jest, mi się nim tak świetnie jeździ, że jak jadę, o właśnie, jest kawałek prostej, to on od razu ci mówi, no odkręć, odkręć, bo ja chcę jechać.
A co to za miejsce? Zatrzymujemy się na chwilę. Ciekawe, ciekawe. Fajne miejsce. Nie wiem, o co chodzi. Ale albo to był jakiś kościół, to są ruiny kościoła. Tu jest jakiś pomnik. Nie wiem, czy tu pisze coś po angielsku, po niemiecku. 20 września 1944, z tego co rozumiem, zostali chyba zabici, nie wiem, pewnie to na wojnie, nie wiem, o co chodzi. Jak ktoś wie, może napisać w komentarzu. Fajne miejsce. Żeby nikomu tutaj nie przeszkadzało. Jakby to ktoś był kiedyś, może zrobić fotkę. Tu połamane drzewa. Tu powyrywane. Oj, tu przeszło jakieś chyba... Nie wiem, co przeszło. Tornado. Ale strasznie drzewa połamane. Czekajcie, zaraz wam tu pokażę. Patrzcie tu na lewo. Tam z góry wszystko powyrywane, ale tu musiała być wichura. Oj, nie chciałbym się tu znaleźć wtedy. Zapamiętać sobie tą drogę, bo jest fenomenalna. Tam przez las, wzdłuż rzeki, tutaj widok na góry. No, bajka. 907 w stronę Krańskiej Gory. Jeszcze jedno. Widzicie następny widok? Ja za każdym razem jak jadę, wychodzę z jakiegoś zakrętu i pojawia mi się coś takiego przed oczami. A za każdym razem mówię, wow, coś pięknego. A później, jak już to oglądam podczas montażu, to już to nie wygląda tak spektakularnie. W sensie takim, że naprawdę na żywo to jest na żywo. No nie da się tego oddać. Kamera tego nie odda nigdy. Myślę, że 50% tego, co widzisz na żywo, to na filmie tracisz. Także czasami nie wiem, jak to zmontować, które wrzucić urywki, żeby chociaż troszkę oddać to, co ja widzę i co ja czuję. Po prostu wsiadać na motocykle i jechać samemu i przeżyć to na własne oczy. Krańska Gora w lewo, tam właśnie jedziemy, jestem już niedaleko, około 15 km, tu się zaczynają bajeczne widoki. Słonko tak od samego rana było tak, raz świeciło, raz się chowało za chmurami, a teraz popatrzcie jaki widok, słoneczko świeci, a przede mną te piękne, piękne góry i za chwilę tam będę. Jeszcze tu jedno ujęcie za mostem. Tada! Złe wieści, bardzo, bardzo złe wieści. Pisze, że od 6 września zamknięta jest ta droga. Kurde! Tak chciałem nią przejechać na drugą stronę. Oj! Jadę, zobaczę dokąd dojadę. I się wrócę i pojadę na Włochy. Trudno. I przejadę od strony Włoch. Ale tu jest taka fajna droga. Chciałem nią przejechać. I tam stoi straż pożarna. Czy to coś się nie stało i dlatego może zamknęli drogę. Spróbuję się spytać gościa, czy dojadę na drugą stronę. Goście tutaj łamanym niemieckim i słoweńskim wytłumaczyli mi, że od wpół do drugiej będzie znowu otwarta ta droga. Także nie jest źle. Może zjadę tutaj na dół, pójdę sobie coś zjeść i pojadę później. Jechałem tu do Krańskiej Gory, zobaczcie w jakie miejsce. I muszę się zastanowić, co robić. Albo pojadę od strony Włoch i przyjadę tam od tyłu w to samo miejsce tutaj, albo poczekam 1,5 godziny, ale no nic. Pokażę wam przy okazji to miejsce. Ślicznie, prawda? Jaka piękna pogoda się zrobiła. Zobaczcie jaka woda. To jest krystalicznie czysta woda. Tam chłopaki się kąpią. Znajduję się teraz w Krańskiej Gorze. Miejscu naprawdę przepięknym. To co widzicie przede mną to jezioro Jasna. Malownicze, z krystalicznie czystą wodą i pięknym widokiem na Alpy Jurejskie.
To miejsce idealne do odpoczynku. Można tu pospacerować, zrobić sobie zdjęcia, napić się kawy w jednej z kawiarenek albo po prostu zatrzymać się na chwilę na trasie. W okolicach czeka też sporo atrakcji. Stąd możecie pojechać do Planicy, gdzie znajduje się słynna skocznia narciarska, albo ruszyć na tak zwaną ruską drogę, którą pokażę Wam później w filmie. Polecam zatrzymać się tutaj na dłużej, a nawet spędzić weekend. Ja już raz miałem okazję przejechać tu rodzinnie i naprawdę było warto. No i kompletnie nieplanowane. Jestem w Italii. Buongiorno, buongiorno, panowie policjanci. No nie wiedziałem, że będę we Włoszech, ale tak czasami bywa. Co prawda przez chwilę tylko, ale jednak. Podjadę na chwilę pod wodę, zobaczycie jakie tu jest piękne jezioro. To jest zaraz właśnie przed granicą z Słowenią. Zobaczcie jaka fajna miejscówka. Jaka woda. Fajne miejsce. Może się zatrzymam na chwilę i jakąś wlepę przykleję z tej strony Słowenii, jak już tak przyklejam. To jest piękny widok właśnie na te góry. Równiutko, będzie dobrze widoczne. No i jadę dalej. No i teraz tak, zacznie się nagrywanie wszystkiego, bo tu będą cały czas takie widoki, a później nie wiadomo co wrzucić do filmu. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to, tam jest zamek. Ale mi się udało, że jest teraz tak przejrzyście. Zaczynam się wspinać takimi właśnie drogami, jak teraz widzicie. Wąsko. Tu jest jeszcze light, ale zobaczycie później. To jest jakaś porażka. Jezus Maria. Wiedziałem, że tak będzie. Sobota 13:30. Tu trzeba przyjechać w tygodniu i właśnie o 7-8 rano. Wtedy jak byłem tu parę lat temu, byłem właśnie z samego rana i naprawdę nie było prawie w ogóle aut. Hello, one. How much? No dobra, 10 euro za wjazd. 10 euro za wjazd. Mam nadzieję, że już nie będzie korków. No i widzicie właśnie, tu są takie ciasne. Tutaj widzę, ten przede mną się troszeczkę boi. Tam ten facet przede mną, nie nagrywałem go przedtem właśnie. Troszkę widać, że jest przerażony chyba tym, bo nie mógł wejść w zakręt, później go wyrzuciło trochę. Także tutaj naprawdę ktoś mało doświadczony to musi bardzo uważać, lub nie poleciłbym na razie wybierać się na te drogi, jeżeli nie jeździcie, nie macie dużego doświadczenia. I przede wszystkim musicie mieć motor wyczuty, perfekcyjnie motor swój wyczuty. A tu są właśnie piękne tunele, wykute w skale. Widok po prawej stronie. Jest naprawdę duży ruch. Na szczęście na razie sami motocykliści. Ale czasem jak widzę, jak ktoś jedzie z przeciwka, ma kask szczękowy, szczękę podniesioną do góry i widzę to przerażenie w oczach. Nie wiem czemu niektórzy się wybierają w takie drogi, skoro nie są pewni i się trochę boją. Chociaż no zawsze musi być ten pierwszy raz kiedyś, nie? Taki ładny nawrót. I taki piękny widok. I tu cały czas się spinamy do góry. I tu będzie coraz wyżej. Zobaczcie teraz na lewo.
trzeba zwracać uwagę zawsze do góry, czy nic nie jedzie z góry. Wtedy jak wiem, że mam pusto, to sobie wjeżdżam na spokojnie. No i tak to właśnie wygląda. Tak słabo to wygląda. O, ładnie nam samochód się zatrzymał, brawo. To mi się podoba. O, i tutaj na dół można polecieć. Ojojoj. Ojojoj. Już by raczej tego motocykla nie poskładał. Nie mówiąc o mnie. Tutaj ledwo samochód się z motocyklem wymija. Zobaczcie na to. Jest taka piękna pogoda. Mam szczęście teraz do tej pogody, naprawdę. Z tego co pamiętam, to już tutaj dalej nie pojadę. Słuchajcie, jaki zbieg okoliczności. Akurat spotkałem tutaj grupę motocyklistów z Wiednia, Polaków. Kolegę Krzyśka, który mieszka w Polsce niedaleko koło mnie. Pozdrawiam. Jakbyś czasem oglądał ten film. A ja się tutaj spinam. Obrócę kamerę. Zobaczcie. Tu jest parking, gdzie parkują wszyscy. Tam stoi mój Tiger. A tutaj macie takie widoki. To miejsce, jak ktoś będzie w Słowenii, musi odwiedzić. To jest podstawowa rzecz. Oczywiście trzeba uważać, no bo tam na dół widzicie jak wysoko. Nie chciałbym tam spaść. A tam widać tą drogę, którą jechałem. Zbliżę, o właśnie tam. Piękne miejsce. Mangardzka Cesta, czyli droga oznaczona numerem 902. Prowadzi aż na końcowy parking pod Mangardem. Jest otwarta tylko w letnich miesiącach, dlatego warto dobrze zaplanować wizytę. Po zaparkowaniu można wybrać się na krótki spacer, zatrzymać się na punktach widokowych, albo po prostu usiąść i wpatrywać się w otaczające szczyty Alp Julijskich. Dla mnie to najpiękniejsze miejsce w całej Słowenii. Widok, którego żaden film ani zdjęcie nie jest w stanie oddać. To magiczne doświadczenie, które każdy powinien zobaczyć na własne oczy. Powiem wam tak, siedzę sobie tutaj na skale, patrzę na ten widok i po prostu brak słów. Brak słów. Chyba nic nie trzeba więcej mówić, no nie? To są właśnie te chwile, na które się czeka, podróżując właśnie po różnych krajach, po różnych miejscach. Jest po prostu pięknie. Wracam już z powrotem. Nagram wam tu jeszcze kilka ujęć z powrotu. Patrzcie się, jaka tu jest droga. Na powrocie też trzeba trochę uważać. Ale powiem wam, że tak nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. Myślę, że każdy tu przejedzie, tylko pomalutku. No właśnie, i często się zdarzają takie sytuacje jak ta, że trzeba cefać. Ale ogólnie nie jest tak źle, jeżeli chodzi o drogę. Ale miejsce jest wybitne. Zatrzymam się na chwilę. Wy zobaczcie widok z tej perspektywy. Tam są te tunele wydrążone w skale. Tutaj skały pionowe przede mną. A tam u góry przed chwilą byłem.
Teraz się zastanawiam, czy jechać właśnie tą ruską drogą tam na dół z powrotem do Krańskiej Gory i wrócić podobnymi trasami jak przedtem. No zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest tunel w skałach. Nie wiem, jak to widać na filmie, bo moja kamera bardzo nagrywa ciemno. Zaraz zobaczycie, jak to wyjadę z tego tunelu. Jaki tu się pojawia widok. No właśnie, tylko zasłaniają samochody. Czekajcie, zjadę tutaj. O, za mną nic nie jedzie, ok. Jeszcze jedno ujęcie na tą skałę. Tam góra w mgle, w chmurach. Nie w mgle, tylko w chmurach. Po prostu bajecznie to jest. O, tutaj będziecie mieć fajne ujęcie, widzicie tam motocykl na dole? Takie tu są właśnie nawroty. A tam przepaść w dół i droga, którą zaraz będę jechał. No, opowiadałem tam w filmie wcześniej, że jest dosyć niebezpiecznie. No i rzeczywiście trochę jest, ale chyba pamiętałem to jakoś tak bardziej niebezpiecznie. Teraz przejechałem tutaj do góry, zjeżdżam na dół i tak naprawdę jest luzik. Chyba przesadziłem, mówiąc, że jest niebezpiecznie. Trzeba powoli jechać i bez problemu każdy dojedzie, tak się mi wydaje. To znaczy kwestia niebezpieczeństwa, każdy rozumie ją inaczej, nie? Ktoś, kto pierwszy raz wsiada na motocykl i jedzie w dalszą trasę, no to raczej rzeczywiście bym mu tu nie radził, może, ale jak ktoś jeździ już dużo, o panowie, jak ktoś jeździ już dużo, no to luz, blues i orzeszki. I tą drogę muszę zaliczyć do top 10. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu, czy wam też się tak bardzo podoba jak i mi. Bo mi bardzo. O, szczególnie takie tunele. Mi się podoba bardzo. I to bym zaliczył do top 10. A na pewno top 1, 2, 3, jeżeli chodzi o Słowenię. Myślę, że top 1 w Słowenii. I tutaj jest to fajne, że możecie sobie stąd polecieć na Włochy, na Dolomity. Lub na przykład wracając z Włoch w stronę Polski, to przejechać tutaj przez tą drogę. No bo widzicie, jak tu jest. Następny tunel wydrążony. Proszę was, powiedzcie mi tam w komentarzach, napiszcie mi w komentarzach, czy wam się podobało, czy podobała wam się ta droga, czy też chcielibyście się tu wybrać, a kto tutaj był, co sądzi o tej mangarskiej ceście i w ogóle jak wam się podoba jak dotychczas ten film, pierwszy i drugi odcinek. Będzie mi bardzo miło, jak ktoś skomentuje, jak się podoba, to zalajkuje. A kto nie subskrybuje, to zasubskrybujcie. Film będzie bardziej promowany na YouTubie. O, dziękuję, jak pani ładnie zjeżdża, bardzo ładnie, dziękuję. No i do zobaczenia za chwilę. Kto lubi takie drogi, łapka w górę. Piękny asfalt, zakręt na zakręcie. Ajajaj, to jest coś pięknego. Jeszcze na moim Tigerze to jest po prostu bajka. Jakbym miał tak ze 100 km, to nie zatrzymywałby się w ogóle, tylko cały czas tak właśnie. Zakręt na zakręt.
się tak jeździ. Kurde, ale tutaj wyjechał tym autem. Nie przycisnął. Bo muszę wam pokazać, jaka tutaj płynie rzeka. Zdecydowałem, że jednak jadę na Prestige. Na którą dojadę, to dojadę, nieważne. O kurde, jak się ten most buja. Jak to się buja, ale patrzcie, jakie to jest miejsce. Tam facet się kąpie w tym. Kurde, wskoczyłbym. Patrzcie, jaka tu jest woda. Jezu, jak ten most się buja. Jezus, jaka śliczna. Niebieska. Niebieska. Jak dla mnie niebieska, jak dla faceta, bo tam dziewczyny pewnie zaraz tu powiedzą, że to jest jakieś coś, nie wiem nawet co. Dla mnie jest niebieska albo zielona. Ale przede wszystkim krystalicznie czysta. Pięknie. Tu kobieta, widzę, maluje jakiś obraz. A ja spróbuję tu zejść pod wodę, żeby wam to pokazać z bliska. I obym nie złamał nogi. Jaka tu jest woda. Jaka tu jest woda. Pięknie, co? Pięknie. Cały czas wzdłuż tej rzeki, którą widzieliście przed chwilą, tej krystalicznie czystej wody, i co chwilę są tutaj miejsca takie kempingowe. Jak ktoś lubi spać pod namiotami, lubi jeździć kamperami, no to przyjedźcie tutaj w ten region. Wzdłuż rzeki, teraz akurat nie widać, ale wzdłuż rzeki są co chwilę takie plaże kamieniste, ludzie się kąpią. Pięknie, naprawdę pięknie. Teraz w miejscowości Socza, tu widzicie właśnie kempingi. Kilka lat temu byłem tutaj właśnie jeszcze moim Suzuki V-Stromem. To właśnie tutaj nocowałem, w tej miejscowości. Wspinałem się już na samą górę. O, tu można wlepę przykleić. Zaraz to muszę zrobić. Tamtym razem też tutaj byłem. Zobaczcie, a słonko już zachodzi za górami. Muszę się już kierować pomału do domu, bo już jest późno. Ja sobie tak jeżdżę cały czas tu po tych okolicach. Ale musiałem się tu zatrzymać. Mam dla Was taką propozycję. Jeśli kiedyś tu traficie, to zamówcie sobie kawę, usiądźcie dokładnie w tym miejscu, gdzie przykleiłem swoją wlepę i zróbcie zdjęcie. A potem podeślijcie je do mnie. Będzie mi bardzo miło, ok? Tak się umawiamy. Jeżdżam na ruską cestę i ruska kapelica za chwilę. Ja się zatrzymam przy tej ruskiej kapelicy i w narracji dwa słowa o tej drodze i o tym miejscu. Tu są takie drogi brukowane na zakrętach. Trzeba tu bardzo uważać, jak pada deszcz. Raczej bym odradzał, jak bardzo pada deszcz, tutaj jechać, bo to się robi normalnie jak lód. Nie no, muszę tam podejść. Muszę tam podejść. Tam u góry macie restaurację. Ławki z widokiem na te góry. Stop, stop, zapomnieliście o jednej kobiecie do zdjęcia. Jak to może być zdjęcie bez jednej kobiety? Chyba że ją wkleicie później. Jadę teraz w stronę Krańskiej Gory, tak zwaną ruską drogą. To malownicza kręta trasa w Alpach Julijskich, pełna serpentyn i pięknych widoków.
Dlaczego właśnie ruska? Nazwa pochodzi od czasów I wojny światowej, kiedy tę drogę budowali rosyjscy jeńcy wojenni. Dla upamiętnienia ich pracy i ofiar wzniesiono tu nawet kapliczkę, którą można zobaczyć przy trasie. Dziś ruska droga to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w całej Słowenii, obowiązkowy punkt każdego motocyklisty i miłośników górskich widoków. A teraz właśnie widzicie ruską kaplicę. Niewielką, ale bardzo ważną dla tego miejsca. Została zbudowana w 1916 roku przez rosyjskich jeńców wojennych, którzy pracowali przy budowie tej drogi. To symbol pamięci o tych, którzy zginęli w trakcie tych ciężkich prac. Dziś kaplica jest miejscem zadumy, ale też ważnym punktem na trasie. Większość osób jadących ruską drogą zatrzymuje się tutaj choć na chwilę. Garmin mi mówi zawróć, gdzie ty jedziesz? Kretynie. A Kalimoto mi mówi jedź, nie pożałujesz. I przeważnie nie żałuję tego. Która nawigacja ma rację? Krowy, góry, wioska, chatki, sztos, bajka. Lokalni mieszkańcy, knajpki fajne i voilà. Mam powiedzieć, że dzisiaj to był jeden z najlepszych dni, jakie spędziłem kiedykolwiek na motocyklu, naprawdę. Cały czas właśnie takie widoki, takie drogi, pogoda piękna, no tak się dzisiaj czułem świetnie cały dzień. Tak mi się świetnie jeździło. Jeden z lepszych dni, albo nie wiem czy nie najlepszy dzień, jaki spędziłem na motocyklu. Co to za pomnik, czego tak wyglądasz? Jakiś pan Iwan. A teraz wracając do domu, no zobaczcie. Zobaczcie. Świetnie się dziś czułem. Świetnie mi się nim jeździło. W pięknych miejscach byłem. Cały dzień od 8 rano. Jest godzina teraz 19. Jeszcze mam jakieś 40 minut do domu. I w ogóle nie jestem zmęczony. Ten motocykl jest fenomenalny. Nie męczę się na nim w ogóle. A jeżdżąc po takich drogach jak tutaj są, no to jest czysta przyjemność. Ten dzień zaliczam do bardzo udanych. Jeszcze jedno ujęcie na zachodzące słońce. Szkoda, że ten dzień już jest taki krótki, bo ja po 12 godzinach jazdy mam ochotę jeszcze jeździć. Naprawdę. Nie jestem dzisiaj w ogóle zmęczony. Właśnie zagotowała mi się woda w patelni. No ale nic, została mi jeszcze drożdżówka z rana, więc muszę ją zjeść. Tu za mną jest piękny widok na miasteczko. Mam jeszcze jakieś 40 km do domu. Ale muszę podsumować trochę ten dzisiejszy dzień, bo powiem Wam, że ten dzień był fenomenalny. Naprawdę. Tak mi się fajnie jeździło, taka piękna pogoda. Do południa było tak trochę nie bardzo, ale później już było super. Wyjechałem tam do Krańskiej Góry i tam była ta droga zamknięta, co chciałem nią przejechać, ale była ona zamknięta tylko do 14:30, więc pojechałem na Włochy. Nieplanowane, ale fajnie. Objechałem przez Włochy tam od tyłu i Mangard, mangarska cesta. No widzieliście na filmie. Mi się bardzo podoba. Zaliczyłbym to do top 10 w Europie. Bardzo mi się podoba. Tam u góry świetnie. No i później jeszcze zjechałem na dół i pojechałem jednak na tą ruską drogę. Tak jak widzieliście, drogę otwarli. Była do 13:30 zamknięta tylko. Na tablicy pisało, że do wpół do drugiej. No nieważne. No i co? I zjechałem stamtąd. Jadę teraz do domu. Ale została mi ta drożdżówka. Kawy dawno nie piłem. Przerwy dzisiaj sobie takiej nie robiłem, więc postanowiłem, że sobie zrobię chwilę przerwy, napiję się kawy. Czas mam
O nocleg się nie muszę martwić. Więc chwilę pochilluję. No i jadę. Mam 40 km jeszcze do domu. A jeszcze może Wam pokażę, jaki tu mam widok. Już słonko się za chwilę będzie chowało. Ale jeszcze jest cieplutko. Dobra. Aha, co jeszcze chciałem dodać. O jutro mam już cały dzień zaplanowany, ale niestety zapowiadają deszcze. Może nie deszcze, ale pochmurane. Jakieś przelotne deszcze. No zobaczymy, może się uda. A gdzie jadę jutro? To zapraszam na kolejny film. Zostańcie ze mną. Łapki w górę, komentujcie. I do zobaczenia. Nie wiem, czy w następnym odcinku. Pewnie to będzie następny już odcinek. Także do jutra. Aha, smacznej kawusi. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?